Witam. Dzisiaj opowiem o Hashimoto, czyli o niedoczynności tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, gdzie nasz organizm zaczyna produkować dużą ilość przeciwciał i te przeciwciała właśnie zaczynają atakować nasz gruczoł tarczycy. I co wtedy zrobić? Czym się kierować, czego unikać, jaką kurację obrać, aby nie odczuwać typowych objawów przy niedoczynności tarczycy, tak jak suchość skóry, wypadanie włosów, rozdwajanie czy pękanie paznokci, zmęczenie, zatrzymanie wody w organizmie, nagły wzrost wagi, bądź też problemy ze zrzuceniem tej wagi. Co zrobić w tym momencie? Otóż jest jak najbardziej cała lista produktów, takich typowych przy Hashimoto, których powinniśmy unikać, tak jak zielona herbata, czy produkty z soi bądź brokuły. Natomiast Hashimoto jest chorobą bardzo indywidualną i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie mieliśmy wyniki, jakie było anty-TPO, bo może ono być od 50 do 950 i im wyższa ilość przeciwciał, tym bardziej restrykcyjna kuracja. Często jest tak, że robiąc badanie krwi, badamy sobie tylko TSH, T3 i T4 i to wszystko wychodzi nam w normie. Natomiast nie badamy, pomijamy przeciwciała, zbadajmy również te przeciwciała, bo często jest tak, że przy Hashimoto właśnie te wskaźniki mogą być w normie, natomiast przeciwciała anty-TPO może być bardzo wysokie i wtedy jest szereg produktów, z którymi nie możemy mieć kontaktu i wtedy zapraszam do gabinetu, zrobimy testy na 300 składników pokarmowych, 300 niepokarmowych, bo to nawet może być koc, którym się przykrywamy, może powodować wydzielanie przeciwciał, to może być poduszka z pierza, kaczki, która będzie drażniła nasz organizm i też będzie powodowała wyrzut przeciwciał. Także to nie zawsze musi być składnik pokarmowy, to nie zawsze musi być ten brokuł, czy pomidor, czy nabiał. Także warto wiedzieć indywidualnie, co nasz organizm drażni, co powoduje wydzielanie tych przeciwciał, aby tego unikać, aby stymulować tą tarczycę, a nie ją dodatkowo osłabiać. Powinniśmy również zwiększyć ilość jodu w organizmie poprzez albo spożywanie czy spiruliny, czy chlorelli, czy owoców morza, ale tak jak mówię, no nie dla każdego te owoce morza będą korzystne. Także myślimy sobie, że owoce morza mają dużą ilość jodu, powinniśmy je jeść, natomiast one powodują też zwiększanie ilości przeciwciał. Także zróbmy testy i wtedy będziemy wiedzieli. Możemy również jeździć często nad morze i wtedy wdychać jony jodu. Możemy również, dbajmy zwłaszcza o szyję, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Nośmy szaliki, chustki, golfy, aby ten gruczoł był tutaj ciągle w cieple. Dodatkowo możemy również zastosować lampy z promieniowaniem podczerwonym, takie same jak stosujemy do twarzy, które działają przeciwzmarszczkowo bądź antybakteryjnie i po nałożeniu kremu na twarz stymulujemy sobie skórę taką lampą, to również takie lampy chwilę pomasujmy sobie tutaj tarczycę, tylko pamiętajmy promieniowaniem podczerwonym, ponieważ promienie podczerwone zostało udowodnione, że stymuluje mitochondria do wydzielania większej ilości ATP, a tym samym stymulowania gruczołów tarczycy, będzie on bardziej aktywny, będziemy go pobudzać, a nie osłabiać. Dziękuję.